Barbara Ziembicka. Jestem profesorem ASP w Krakowie, ale 10 lat już jakby poza pracą ze studentami, którą bardzo lubiłam, zwłaszcza w tym okresie ostatnim, kiedy przez naście lat prowadziłam pracownię struktury dzieła na Wydziale Grafiki. Było to połączenie teorii sztuki z praktyką. Z praktyką, czyli mówiłam temat i robiłam wykład, bo moje przekonania są tego rodzaju, że kubizm jest współczesnym akademizmem i po prostu na kanwie teorii kubistycznej, którą sformułował niejaki Kandiński, prowadziłam te zajęcia. No i oczywiście poszczególne elementy budowy dzieła omawialiśmy. No podam przykład. Zagadnienie koloru, prawda? Jak budować kolor w obrazie, jakie są zasady, jak na ten temat się wyrażali nie tylko teoretycy, ale po prostu artyści. No i dawałam zadanie najprostsze. Proszę wybrać jakąś gamę spośród, wiadomo, wielu zasadniczych i zbudować na przykład cykl obrazów, ale i co było szokiem w technice abstrakcji. Naszym językiem była abstrakcja i to dla wielu było w pierwszym podejściu takie trudne, no bo nie byli przyzwyczajeni do jak to abstrakcja. Oczywiście byli tacy, którzy byli zachwyceni, jak to była, prawda, na roku, ale przeważnie było to pewnym zaskoczeniem, że można o obrazie myśleć w sposób spektakularny. To nie jest takie proste, ale no to, co ja mogę powiedzieć, że w tym układzie życie, sztuka, jeśli się nie ma wyraźnie określonego widzenia tej sprawy, to myślę, że jest trudniej. Bo się ktoś młody na przykład, kto zaczyna i to może się pogubić w tym. Może nie tyle pogubić, to zagubić. Ja miałam ten rodzaj zagubienia polegający na tym, że ja się imałam różnych rzeczy, bo tak, zrobiłam dyplom na litografii. No i ta litografia była dla mnie zawsze najważniejsza z wszystkich technik graficznych. I starałam się w ciągu upływającego czasu zawsze coś nowego w tej materii zrobić. Poza tym współpracowałam z wydawnictwami. Dla mnie ogromne znaczenie miał taki konkurs ogłoszony przez polską sekcję IBY przy ONZ-cie na ilustrację do baśni Andersena. Włożyłam w to wiele serca, dostałam nagrodę. No i ten Andersen w ogóle całe życie mi jakoś tam towarzyszy. No więc imałam się i grafiki tej tradycyjnej, i ilustracji, ale jeszcze doszło malarstwo. Nie umiałam się nie umiałam z tego zrezygnować. I co jakiś czas miałam przyjaciela świętej pamięci, który zawsze mówił do mnie, a sam był malarzem, który do mnie mówił, bodaj namalowałabyś jeden obraz w roku, to będzie dobrze. No ten pajac, pan zadał dobre pytanie w tej chwili, przenikliwe. Proszę pana, ten pajac to jest takie trochę moje alter ego. Ja pamiętam właśnie, że jak zrobiłam dyplom, no i poczułam się bardzo zagubiona, wie pan, taka. Jeszcze nie miałam propozycji pracy, asystentury. Trzeba było w ogóle to wszystko jakoś mentalnie ogarnąć. I ten pajac to było takie moje jakby pokazanie, kim jestem, czyli trochę właśnie takim człowiekiem śmiechu, ale ten człowiek śmiechu czasami płacze. Także ten motyw pojawiał się w mojej twórczości. No akurat tu wybrałam właśnie znagrodzoną w 2004 roku. To była najpiękniejsza książka roku 2004 i właśnie to są te ilustracje, które tutaj pokazuję. To oczywiście jest szalona rzecz w sensie literackim. Ten klimat to był taki Witkacy czeski.
czytałam o jego życiu ostatnio, bardzo, bardzo życie takie króciutkie w gruncie rzeczy. 40 parę lat miał, jak umarł. To też oczywiście jest książka Klimy, wydana w literackim. Ja zrobiłam z tego sitodruki, z tych ilustracji. I tak to wygląda. To jest książka Milna, tego od Kubusia Płatka.